Masz skurcze, zmęczenie albo napięcie, więc kupujesz magnez. Bierzesz tydzień, drugi i nic, zero różnicy. Wtedy większość ludzi myśli, magnez to chyba placebo. Tylko że problem bardzo często nie jest w samym magnezie. Problem jest taki, że na rynku masz kilkanaście różnych form, a reklamy wrzucają je wszystkie do jednego worka. I właśnie dlatego jedna osoba po magnezie mówi, w końcu czuję różnicę, a druga kompletnie nic nie czuje. Dzisiaj pokażę Ci na przykładzie jabłczanu magnezu, dlaczego ludzie bardzo często źle wybierają magnez i po czym poznać, że forma po prostu nie pasuje do Ciebie. To jest w ogóle ciekawy temat, bo słowo magnez brzmi bardzo prosto. Idziesz do apteki, widzisz napis magnez, no to bierzesz magnez. Tylko że to trochę tak, jakby powiedzieć, kupiłem samochód. No dobrze, ale jaki? Bo inaczej jeździ małe miejskie auto, a inaczej terenówka. I z magnezem jest podobnie. Mamy różne formy. Cytrynian, glicynian, jabłczan, tlenek, mleczan i jeszcze kilka innych. Każda trochę inaczej się zachowuje. Każda ma trochę inne zastosowanie. Każda może być inaczej tolerowana. A ludzie bardzo często kupują coś przypadkowego, bo była reklama, bo była promocja, albo dlatego, że opakowanie miało informacje o wielkiej dawce. I później są rozczarowani. Co ciekawe, czasami ktoś bierze magnez regularnie, ale wybrał formę, która kompletnie nie pasuje do tego, co chce osiągnąć. I właśnie tutaj wchodzi jabłczan magnezu. Jabłczan magnezu to po prostu połączenie magnezu z kwasem jabłkowym. I teraz ważna rzecz. To nie znaczy automatycznie, że jest najlepszy. Bo internet bardzo lubi takie hasła. Najlepszy magnez, najmocniejszy magnez, jedyny słuszny magnez. To tak nie działa. Natomiast jabłczan rzeczywiście jest formą, która często pojawia się w rozmowach o zmęczeniu, energii, aktywnych osobach albo napięciu mięśniowym. I część osób mówi, że po tej formie czuje się bardziej ogarnięta w ciągu dnia. Ale uwaga, to nie jest energetyk. To nie działa jak kawa. To bardziej kwestia tego, że niektóre osoby po prostu lepiej tolerują tę formę albo lepiej się z nią czują. I tutaj dochodzimy do bardzo ważnego błędu. Ludzie często oczekują po magnezie czegoś spektakularnego, że po jednej tabletce nagle zniknie stres, wróci energia, sen będzie idealny, a mięśnie zrobią się rozluźnione. Suplementy tak zwykle nie działają. Zwłaszcza jeśli ktoś ma mało snu, dużo stresu, za mało ruchu albo fatalną dietę. Magnez nie naprawia życia. On może być elementem układanki. I teraz bardzo ciekawa rzecz, o której mało się mówi. Część osób bierze jabłczan magnezu wieczorem i mówi, kurczę, jakoś mniej chce mi się spać. I nie, to nie znaczy, że magnez działa jak kofeina, ale niektóre osoby opisują tę formę jako bardziej dzienną. Dlatego wiele osób woli brać jabłczan rano albo w ciągu dnia. Za to jeśli ktoś szuka bardziej efektu wyciszenia, to czasami lepiej sprawdzają się inne formy, np. glicynian. I właśnie dlatego nie istnieje jeden najlepszy magnez. Bo wszystko zależy od sytuacji. Jedna osoba chce wsparcia przy aktywności. Ktoś inny myśli głównie o śnie. Ktoś ma problem z tolerancją żołądkową, a ktoś po prostu chce uzupełnić dietę. I tutaj marketing robi ludziom ogromny mętlik. Bo zauważ, jak wygląda większość reklam suplementów. Mega dawka, ultra magnez, najlepsza przyswajalność. Tylko że przeciętna osoba nawet nie wie, na co patrzeć. I później kupuje produkt, który wygląda mocno na opakowaniu, ale kompletnie nie rozumie, jaka tam jest forma. A forma naprawdę ma znaczenie. Druga rzecz, ilość magnezu na opakowaniu nie mówi całej historii. Bo można mieć dużą liczbę miligramów, ale forma może być taka, że część osób i tak nie będzie zadowolona z efektu albo tolerancji. Jeśli miałbym bardzo prosto powiedzieć, kto często interesuje się jabłczanem, to zwykle są to osoby, które mówią, jestem ciągle zmęczony, mam napięte mięśnie, dużo trenuję. I wtedy rzeczywiście jabłczan często pojawia się jako jedna z sensownych opcji. Ale znowu, to nie jest gwarancja efektu, bo suplementacja to nie matematyka. Natomiast dobrze dobrana forma rzeczywiście może robić różnicę. Jaki jest największy błąd? Kupowanie magnezu kompletnie w ciemno. Drugi, zmienianie suplementu co 3 dni, bo ktoś coś polecił w internecie. Trzeci, oczekiwanie natychmiastowego efektu. I jeszcze jedna rzecz, o której mało się mówi.
Ludzie bardzo często oceniają suplement po tym, czy coś poczuli, a organizm nie zawsze działa w taki spektakularny sposób. I teraz najciekawsze. Dwie osoby mogą brać dokładnie ten sam jabłczan magnezu. Jedna powie: super, czuję różnicę. Druga: nic nie czuję. I obie mogą mieć rację. Bo suplementacja nie działa identycznie u każdego. Dlatego tak ważne jest, żeby nie wybierać suplementów wyłącznie po reklamie, TikToku albo komentarzu obcej osoby. Tylko patrzeć, po co w ogóle chcę to brać i czego oczekuję. Więc jeśli po magnezie nie czujesz żadnej różnicy, to zanim uznasz, że magnez nie działa, sprawdź najpierw, czy po prostu nie wybrałeś złej formy. Bo bardzo możliwe, że problemem nie był magnez, tylko sposób, w jaki został dobrany. A jeśli chcesz, mogę zrobić kolejny odcinek o suplemencie, który Ciebie interesuje, daj znać w komentarzu, bo marketing naprawdę potrafi namieszać ludziom w głowie. Do usłyszenia.